Przed nami lista funkcji obliczeń warunkowych. Filmy, w których je omawiam, tworzą serię. Staram się nie powtarzać tych samych wiadomości, więc pozwolę sobie założyć, że Państwo znacie techniki z poprzednich filmów poświęconych licz jeżeli i licz warunki. Dziś tematem będzie suma i średnia jeżeli. Omówimy je łącznie, bo mają taką samą składnię. Mogą mieć 3 albo 2 argumenty. Najpierw obejrzyjmy składnię z 3 argumentami. Na trzecim, ostatnim argumencie podajemy zakres liczb, które funkcja ma rachować. Tam będą kwoty albo ilości czegoś. I teraz to, do czego te funkcje służą. Sensem liczenia warunkowego jest policzenie nie wszystkich liczb, tylko wybranych, tych, które spełniają zadany warunek. I właśnie na pierwszym i drugim argumencie wskazujemy zakres, gdzie szukamy, i warunek, czego szukamy. Przykład. W naszym warsztacie samochodowym mamy 3 stanowiska, na których mechanicy naprawiają samochody klientów. Pytanie. Ile wynoszą wpływy z pracy stanowiska B? Chcę podsumować kwoty w kolumnie rachunek, ale tylko jeśli w kolumnie stanowisko jest litera B. Suma jeżeli. Najpierw para zakres warunek. Na pierwszym argumencie, gdzie szukamy, chcę, żeby funkcja przeszukiwała ten zakres, średnik, a czego szukamy, czyli na drugim argumencie warunek, szukaj litery B, koniecznie objęta cudzysłowem. Średnik i na trzecim argumencie skąd liczymy? Z kolumny rachunek. Pytanie drugie, na przykładzie którego zobaczymy, że średnia jeżeli ma taką samą składnię. Jaki jest średni dochód ze stanowiska B? Średnia jeżeli szukam w kolumnie stanowisko, czego szukam? B i trzeci argument, skąd liczymy. Powiedziałem, że suma i średnia jeżeli mogą mieć 3 lub 2 argumenty. Przed chwilą obejrzeliśmy przykłady składni trójargumentowej. Autorzy funkcji mieli taki oto pomysł. Jeżeli chcemy, możemy pominąć ostatni trzeci argument, czyli zakres, skąd liczymy. Wtedy w składni dwuargumentowej na pierwszym argumencie ten zakres oznacza, że szukamy i liczymy na tym samym zakresie. Więc pierwszy argument, zakres, gdzie szukamy i liczymy, a warunek na drugim argumencie. Przykład. Przed nami wyciąg z rachunku bankowego. Mamy daty operacji i kwoty wpłat i wypłat. Pytanie. Ile wynosi suma wpłat? Suma jeżeli, zakres, który przeszukujemy i na którym liczymy, a warunek? Sumuj tylko liczby dodatnie, czyli większe od 0. Pytanie. A ile wynosi suma wypłat? Skopiuję powyższą funkcję i żeby zsumować tylko liczby ujemne, zmieniam warunek na mniejszy od 0. I dla porównania znowu składnia trójargumentowa. Pytanie. Ile wynosi saldo z pierwszej połowy roku? Suma jeżeli. Na zakresie dat warunek ma szukać dat mniejszych bądź równych 2005, 6, 30. Rozumie daty w zapisie ISO? A sumujemy z kolumny płata, wypłata. Gdyby ktoś z Państwa potrzebował liczyć warunkowo w zakresie dat od do, to zapraszam do następnego filmu na tej playliście poświęconemu sumie warunków. Kolejny przykład. Obliczenia kumulujące się, czyli tak zwane funkcje kroczące. Przed nami ponownie ten sam wyciąg z rachunku bankowego. Najpierw policzę, ile wynosiło saldo rachunku w danym dniu. To znaczy, zwykłą sumą dodaję z zakresu od C4 do C4, tak? Blokuję dolarkiem początek, pierwszy wiersz tego zakresu, a końcowy nie, bo chcę, żeby się zmieniał. Kopiuję tę formułę w dół. Szybko pokażę Państwu kilka formuł z tego zakresu. Suma liczy od góry, ale nie z całej kolumny. Ona liczy od góry tylko do wiersza, w którym jest. To właśnie jest suma krocząca. Pokazuję to dlatego, bo zamierzam użyć sumy jeżeli, właśnie tak, kroczącą. Pytanie. Ile wynosiła skumulowana suma wpłat od góry kolumny do danego dnia? Suma jeżeli będzie dwuargumentowa. Najpierw zakres, a warunkiem będzie szukam wpłat, więc większe od 0. Kopiuję formułę w dół. Teraz na wysokości danej daty widzimy, ile łącznie wpłacono na ten rachunek od początku zestawienia, abstrahując od wypłat. I jeszcze mała korekta dla czytelności. Nie ma sensu powtarzać tej samej kwoty, jeżeli nie było zmiany.
Chciałbym, żeby dana kwota widniała w komórce tylko jeśli w tej dacie coś wpłacono. Dlatego obuduję to funkcją jeżeli C4 większe od zera, w rozumieniu, że coś wpłacono, to jeżeli prawda, wtedy wykonaj sumę jeżeli, a jeżeli fałsz, to wstaw pusty ciąg tekstowy. W sąsiedniej kolumnie skumulowaną narastającą sumę wypłat policzę kopiując poprzednią formułę z 2 drobnymi zmianami. W sumie jeżeli zmieniam operator, bo teraz sumujemy tylko liczby mniejsze od zera, i w jeżeli analogiczna zmiana, to znaczy niech kwota pojawi się tylko dla komórek mniejszych od zera w rozumieniu, że w tym wierszu dokonano wypłaty. I kopiuję ją w dół. Więc mam skumulowaną narastającą sumę wpłat i oddzielnie wypłat. Teraz średnia jeżeli. Funkcjonariusze posterunku Straży Miejskiej wystawili mandaty. Pytanie. Łącznie wystawiono 47 mandatów. Ile przypada na jednego funkcjonariusza? Nie mogę użyć zwykłej średniej, bo zera w danych by tę średnią zaniżyły. Dlatego średnia jeżeli w składni dwuargumentowej z tego zakresu, a warunek różny od zera. W poprzednich filmach o licz jeżeli i licz warunki pokazywałem, że na drugim argumencie funkcji warunkowej, tam gdzie określamy warunek, no więc tam pokazywałem, że możemy wstawić więcej niż jeden warunek. Albo w postaci tablicy wpisanej bezpośrednio do środka formuły w nawiasach klamrowych, albo przez odwołanie do zewnętrznych komórek. Podtrzymuję to, suma i średnia też na to pozwalają, ale teraz coś nowego. Otóż na drugim warunku można też włożyć tablicę dynamiczną. Potrzebny jest prosty przykład. Wróćmy na moment do warsztatu samochodowego, bo już znamy te dane. Z funkcji unikatowe rozleje się tablica dynamiczna. Słowo dynamiczna oznacza, że sama się aktualizuje na bieżąco. Z góry skopiuję sumę jeżeli, a w miejscu warunku wskażę na tę tablicę dynamiczną. To znaczy zacznij od E13 i weź całą tablicę. I to jest clue. Mogę się albo odwołać do tej tablicy dynamicznej na zewnątrz, albo bezpośrednio wkleić formułę tablicową do środka sumy jeżeli. Jeszcze jeden przykład bardziej efektowny. Najpierw pokażę Państwu cel, do czego to wszystko zmierza. Po lewo zestawienie meldunków o zużyciu energii naszych 6 serwerów. Co jakiś ustalony czas każdy raportuje swoje zużycie w kilowatogodzinach. Pytanie. Ile wynosi łączne zużycie energii wybranych serwerów? Na liście kryteriów checkboxami zaznaczam, które serwery mają być uwzględnione w sumowaniu, a tu obliczenie aktualizuje się na bieżąco. Żebyście Państwo nie musieli wierzyć mi na słowo, to poniżej wstawię szybko tabelę przestawną. Ona nie jest mi do niczego potrzebna, to tylko upewnienie się, że formuła liczy poprawnie. Przeklikam dla sprawdzenia, no i widać, że obliczenie jest ok. Dobrze, teraz wiecie, do czego zmierzam, wyczyszczę więc 2 kluczowe obszary i od początku. Najpierw checkboxy. Zaznaczam obszar, gdzie mają być checkboxy i z wstążki wstawianie klikam pole wyboru. Wyglądają estetycznie, ale tak naprawdę w tych komórkach znajduje się prawda i fałsz. Klikam na checkbox, spójrzcie proszę na pasek formuły. I jeszcze raz, gdziekolwiek, stworzę łącze do takiej komórki. I widać, że checkbox to tak naprawdę tylko nakładka kosmetyczna, ale my myślimy o nich. Zawierają typ danych, logiczna prawda i fałsz. Checkboxy są proste, to mamy zrobione. Idziemy dalej. Potrzebuję tablicy dynamicznej, która później znajdzie się w środku sumy jeżeli. Filtruj. Jeśli ktoś nie zna funkcji filtruj, to proszę ją w myślach oznaczyć jako koniecznie poznać. Więc filtruj. Którą tablicę? Listę naszych 6 serwerów. Na drugim argumencie działaniem filtra będą sterowały przygotowane prawdy i fałsze. Poklikam po checkboxach, żeby pokazać, że działa i że tworzy tablicę dynamiczną. Teraz obejmę to sumą jeżeli. Po lewo dopiszę suma jeżeli. Pierwszy argument, gdzie szukamy, będzie wskazywał na ten zakres. Drugim argumentem będzie tablica zwracana przez filtruj, a na trzecim argumencie skąd dodawać? Z kolumny raportowane zużycia. Zera. Warunek nie działa, dlatego że w kolumnie serwer nie może być równa temu tekstowi. Nazwa musi kończyć się numerem serwera, więc poprawka warunku. Gwiazdka.
Czyli najpierw może być dowolna ilość dowolnych znaków, a później numer serwera. Oho, działa. Zakliknę kilka i już widać, że liczby zgadzają się z kontrolnym obliczeniem poniżej tabeli przestawnej. Więc krok ostatni, sumowanie tej tablicy, czyli obejmę tę tablicę sumą. Podsumowując, drugi argument sumy jeżeli, czyli warunek, może być tablicą dynamiczną. Niestety na pierwszym i trzecim argumencie nie możemy umieścić tablic dynamicznych. Przykład. Wybieram funkcję moduł liczby, po angielsku abs, czyli skrót od absolute, która zmienia tę przykładową tablicę liczb dodatnich i ujemnych na wartości bezwzględne. Czyli pozbyłem się minusów. Więc pytanie, ile wynoszą obroty łącznie? Sumuję te tablice. To proste. Zwykła suma nie grymasi i pracuje na tablicach dynamicznych. I teraz pytanie, o które mi chodziło. Jako przykład, czego się nie da. Ile wynoszą obroty, ale tylko dla kwot powyżej 100 zł? Obejmuję tablicę dynamiczną sumą jeżeli, a na drugim argumencie, czyli warunek, mówię mu, że ma dodawać tylko, jeśli liczba jest większa od 100. To nie działa. Wniosek. Na pierwszym i trzecim argumencie sumy jeżeli nie mogę użyć tablicy dynamicznej. Kącik ostrzeżeń, ciąg dalszy. Zobaczmy, jak zachowują się omawiane funkcje, jeżeli w danych nic nie spełnia dla danego warunku. Suma jeżeli z warunkiem mniejsze od 100, widać, że żadna liczba po lewo go nie spełnia, więc suma jeżeli zwróci 0. Natomiast w tych samych okolicznościach średnia jeżeli zachowa się inaczej. Zwróci błąd dzielenia przez 0, jeśli nic nie spełnia warunku. Autorzy funkcji suma jeżeli ostrzegają nas. Funkcja suma jeżeli zwraca niepoprawne wyniki w przypadku użycia jej w celu dopasowania ciągów dłuższych niż 255 znaków. Chodzi im o to, że warunek nie może być za długi. Tu 4 nazwy produktów. Wszystkie są dłuższe niż 255. Pierwszy z tekstów skopiuję i wkleję tu po prawo, żebyście Państwo mieli pewność, że te teksty są identyczne. Więc problem, który chcę pokazać, pojawi się, jeżeli sumą, jeżeli będę szukał w nazwach, a jako warunek wskażę tę wykopiowaną komórkę, a sumować chciałbym z kolumny cena. Funkcja nie działa, bo drugi argument, czyli warunek, jest za długi. Gdybym tu wpisał cokolwiek i tutaj to samo cokolwiek, to widzimy, że teraz działa, ale jeżeli się cofnę przez Ctrl+Z, to znowu pojawia się błąd. Na koniec ostrzeżeń nieintuicyjny niuans. Chcę pokazać, jak niekonsekwentnie zachowują się testy logiczne na różnych typach danych. W kolumnie C zestawienie obok siebie właśnie różnych typów danych. Liczby, teksty, tekst o zerowej długości, typ logiczny prawda-fałsz, komórka pusta, w niej naprawdę nic nie ma i na końcu typ danych błąd. Przeprowadzę 2 testy zderzeniowe. Wykonam prosty test logiczny, taki sam, jaki wstawilibyśmy na przykład do jeżeli na początku. Twierdzę, że zawartość tej komórki jest większa od 0 i zwraca prawdę. Przeciągam formułę w dół i zobaczmy, jak ten test logiczny zachowuje się na różnych typach danych. Pominę tu wytłumaczenie, dlaczego to prawda, że tekst ABC jest większy od 0, dlaczego to prawda, że prawda jest większa od 0 i tak dalej. Jest w tym logika, ale to, na czym chciałbym się teraz skupić, to, że suma jeżeli nie działa według tej logiki. Zobaczmy test drugi. Suma jeżeli. Szukam w kolumnie C. Czego szukam? Ten sam warunek, czyli ma być większy od 0, a dodaję z kolumny D. Tam stawiłem proste liczby, żeby było widać, że sumuję tylko 1. Tylko 100 spełnia warunek bycia większym od 0. Zobaczmy, co na to dokumentacja. Komórki w każdym zakresie muszą być liczbami lub nazwami, tablicami albo odwołaniami zawierającymi liczby. Wartości puste i tekstowe są ignorowane. Więc tu uczulam Państwa, zachowanie testu logicznego w funkcjach warunkowych jest inne niż przy zwykłym porównaniu operatorami równa się większe, mniejsze itd. Funkcje suma i średnia jeżeli znać trzeba, ale zamiast nich lepiej jest używać ich nowszych odpowiedników, suma warunków i średnia warunków, które są tematem następnego filmu na tej playliście. Jeżeli macie Państwo pytania, chcecie coś dodać, czy może ktoś się nie zgadza, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli dowiedzieliście się Państwo czegoś nowego, dajcie znać YouTube'owi, że materiał jest wart promowania innym użytkownikom, to znaczy możecie dodać Excel przy kawie do Waszej subskrypcji.
kliknąć przycisk kciuka, czyli dać lajka i nacisnąć dzwoneczek. Uprzejmie dziękuję za oglądanie. Kłaniam się. Do widzenia.